Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się cichemu zabójcy, jakim jest wypalenie zawodowe. Serdecznie zapraszam na materiał. Rozdział pierwszy. Wypalenie zawodowe. Definicja. Wypalenie zawodowe jest indywidualną cechą każdej osoby, która go doświadcza. Do wypalenia dochodzi wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z wymaganiami i stresem, jakie stawia przed nami praca. Wypalamy się pomału, często tego nie dostrzegając lub źle to definiując. Nadmiar pracy i problemy z niej wynikające wpływają negatywnie i z coraz większą intensywnością na nasze życie prywatne. W tym momencie zaczynamy unikać pracy, stajemy się mniej przyjemni, lękliwi, przygnębieni. Cały ten proces, tak jak pan Henryk Seng, bo to jest jego definicja wypalenia zawodowego, można przyrównać do wypalającej się świecy. Czyli dzieje się to bardzo, bardzo pomalutku. Jak na to patrzymy, obserwujemy to z dnia na dzień, prawdopodobnie tego nie dostrzeżemy. Dopiero ważne jest, żeby ktoś nam z zewnątrz o tym powiedział, bądź my sami z perspektywy osoby trzeciej spojrzeli na swoje życie i odpowiedzieli sobie na te pytania, czy jesteśmy naprawdę szczęśliwi, czy my się finalnie po prostu nie wypalamy. Pan Freudenberg za wypalenie zawodowe uważa stan całkowitego zużycia energii jednostki, wynikające ze zbyt dużych wymagań, które stawia przed nami praca oraz otoczenie. Uważa on, że wypalenie zawodowe obejmuje następujące objawy: zmęczenie, bóle głowy, zmniejszoną odporność organizmu, drażliwość, wahania nastrojów oraz uczucie stałego zmęczenia i stagnacji. Brzmi troszkę jak różnego rodzaju objawy chorobowe, prawda? Jakby to był katar, kaszel i prowadziłoby to co najmniej do grypy. Według autora wypalenie to zmęczenie, ciągła frustracja spowodowana oddaniem się w pełni naszym celom, obowiązkom, które nie przynoszą zamierzonych skutków. Rozdział drugi. Źródła występowania wypalenia zawodowego. Źródła wypalenia zawodowego można zaklasyfikować w następujący sposób. Czynniki fizykochemiczne mające bezpośredni wpływ na zdrowie jednostki. I do takich czynników fizykochemicznych należy hałas, zaliczany zarówno do bodźców fizycznych, jak i psychicznych. Dźwięk o dużej sile natężenia może uszkadzać ucho wewnętrzne oraz środkowe. Hałas o mniejszym natężeniu sprawia, że występują problemy w komunikacji, odbieraniu mowy. Natomiast długotrwały hałas powoduje stres, zaniepokojenie, irytację, wzmożone zmęczenie oraz obniża wydajność w pracy. Kolejnym czynnikiem są niedostateczne wynagrodzenia, bardzo często będące najczęstszym powodem niezadowolenia w pracy. I jeszcze jednym z nich są warunki pracy, miejsce oraz sprzęt, na jakim możemy realizować powierzone nam obowiązki. Do czynników psychospołecznych, czyli takich, które są związane z warunkami, organizacją oraz jakością wykonywanej pracy, co w ocenie pracownika prowadzi do długotrwałego i męczącego stanu napięcia, możemy zaliczyć nadmierne obciążenie pracą, ilościowe, związane z ilością koniecznej do wykonania pracy oraz jakościowe, odnoszące się do trudu, jaki wkładamy w wykonywaną przez nas pracę. I oba te podziały rozpatruje się niezależnie. Kolejnym czynnikiem jest presja czasu, czyli szybkość, z jaką musimy wykonać daną pracę. Dalej, są to konflikty interpersonalne. Prowadzą do pogarszania się zdrowia, samopoczucia. Człowiek nie czujący się komfortowo w środowisku swojej pracy odczuwa stan poddenerwowania, niepewności. Praca staje się trudna lub odbywa się w męczących dla jednostki warunkach. Następnym punktem jest brak perspektyw na polepszenie swojej pozycji. I do tej sytuacji może dojść w momencie, kiedy nie widzimy już dla siebie innej perspektywy w wykonywanym zawodzie lub droga awansu jest dla nas zbyt wymagająca. Łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym działa źle zarówno na pracownika, jak i na jego współlokatorów. Osoby te często dzielą się swoimi niezadowoleniami, poszukują winy swojego niepowodzenia i to wszystko przekłada się na udzielanie się nieprzyjemnej atmosfery dla innych w miejscu pracy. I ostatni punkcik to niesprawiedliwe traktowanie przez przełożonych. Z wielu badań wynika, że relacja
między podwładnym a przełożonym w dużym stopniu wpływa na zdrowie psychiczne pracownika, co w sposób bezpośredni przyczynia się na jego efektywność. Rozdział 3. Jak sobie z tym wszystkim radzić? Jednym ze skuteczniejszych sposobów pokonywania wypalenia zawodowego jest wybranie właściwego stylu radzenia sobie ze stresem, bo wypalenie zawodowe to nic innego jak długotrwały stres. O tym już sobie powiedzieliśmy. Aby to uczynić, należy możliwie jak najszybciej ocenić swoją sytuację stresową oraz spróbować się jej przeciwstawić. Należy obrać strategię, która pomoże nam to osiągnąć. Każdy człowiek w tej samej sytuacji stresowej może zachowywać się różnie. Strategia, jaką wybierzemy w danej sytuacji, zależy od składników osobowościowych, takich jak optymizm, poziom lęku, samoocena. Na to, jak się zachowamy, wpływa również wiek, płeć, wykształcenie oraz nasz aktualny stan zdrowia. Radzenie sobie ze stresem zostało opisane przez pana Endlera i pana Parkera w schemacie, który style radzenia sobie ze stresem dzieli na skupione na zadaniach, emocjach oraz na unikaniu. Styl zadaniowy odnosi się do osób, które skupiają się nad problemem oraz poszukują jego przyczyny i rozwiązania. Osoby się nim kierujące dobrze adaptują się do zmieniających się na bieżąco warunków. Styl emocjonalny polega na skupianiu się na przeżywanych emocjach, takich jak złość, smutek itd. Działania, jakie są wtedy podejmowane, dotyczą zmniejszania oraz wyciszania sytuacji powodujących stres. Często zdarza się, że osoby obierające ten styl obwiniają siebie za wszelkie niepowodzenia i za brak siły do stawiania czoła problemom. Styl ten charakteryzuje osoby, które wybierają myślenie życzeniowe kosztem efektywnego i racjonalnego działania, mającego na celu redukcję bodźca stresowego. I ostatni, styl unikania, przodujący u osób uciekających przed problemami. Przyjmuje on dwie formy: odwracania uwagi od problemu poprzez angażowanie się w czynności zastępcze lub też poszukiwanie kontaktów społecznych. Osoby reprezentujące ten styl znajdują sobie różne czynności zastępcze, takie jak sen, zakupy, oglądanie telewizji itd. lub poszukują towarzystwa, np. spędzanie czasu z bliską osobą, dzwonienie do kolegi bądź też koleżanki. Mam nadzieję, że większość osób oglądających ten materiał kieruje się raczej stylem zadaniowym, stawia czoło wyzwaniom, nie bagatelizuje ich i krok po kroku po prostu je rozwiązuje. Materiał ma być swoistą przestrogą, takim mocnym wykrzyknikiem w naszą stronę. Jeśli któreś z tych punktów wymienionych przez nas w dzisiejszym odcinku Państwo dostrzegają u siebie, ważne jest, żeby ich nie lekceważyć, stawić im czoło, kiedy trzeba zasięgnąć specjalistycznej opieki i nie pozwolić, żeby to wypalenie zawodowe nad nami zapanowało, bo tak jak już sobie dzisiaj to mówiliśmy, ten proces jest bardzo powolny i bardzo pomalutku nas wyniszcza. I im szybciej będziemy w stanie go zlokalizować, tym łatwiej będzie nam zapobiec jego skutkom. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że materiał się podobał, taki troszkę bardziej z zakresu psychologii. Jeśli tak, proszę napisać w komentarzu, że tego typu materiały są ok i na pewno dużo więcej pojawi ich się na kanale. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.